Cześć kochani, jak zwykle Janusz Dąbrowski, Barwy Zdrowia, kanał na YouTube i Dominik Mino. Aha, uwaga, żeby was nie zmyliła ta pani Anna Radomska. Mieliśmy małą przygodę, zaczęliśmy nagrywać tą audycję na komputerze Dominika i nagle chlaps, awaria, chwała Bogu, zobaczcie, ja już Dominikowi powiedziałem, widocznie komuś przeszkadzamy z tymi audycjami, jakieś są siły, niekoniecznie ludzkie, którym to przeszkadza. No ale akurat się zdarzyło tak, że Dominik no, miał dostęp do komputera drugiego i tak dalej, nikogo w domu nie było, nikt nie pracuje na tym drugim komputerze i zaczynamy w związku z tym nagranie. Słuchajcie, więc Dominik Mino, mam nadzieję, że poprzednia nasza audycja zaciekawiła Was, że nastroiła Was bardzo fajnie do tych nowych treści. Tylko chcę podkreślić, że no Dominik jest dla mnie bardzo nieprzeciętną osobowością, świetlistą istotą i żeby nie było nieporozumień, każdy z nas jest taką istotą, tylko wielu z nas o tym jeszcze nie wie. Jesteśmy istotami obdarzonymi mocami stwórczymi, jesteśmy stwórcami, nie tylko odtwórcami. Mamy takie możliwości. Jeżeli ktoś się interesuje literaturą biblijną, tylko trzeba umieć czytać tą Biblię, poprosić o boskie zrozumienie, to tam jest wyraźnie mowa. No, Jezus mówił do faryzeuszy, a to nie wiecie, że bogami jesteście? No i jeżeli stworzył nas Bóg Ojciec, to znaczy jestem dzieckiem Boga, tak? Ale czy Bóg musi mieć dwie łapki z pięcioma paluszkami, taką samą głowę, no może trochę inną, z siwym zarostem i tak dalej? No nie, no to my stwarzamy Boga na obraz i podobieństwo nasze, ale nie chcę tego tematu kontynuować. Otrzymaliśmy możliwości stwórcze i jesteśmy stwórcami, ale jedynie wtedy, kiedy jesteśmy w jedni z absolutem, ze źródłem, z którego płynie wszystko. Cała wiedza, do której mamy dostęp, tylko trzeba, to jest taka wiedza kosmiczna, to nazywam kosmiczna biblioteka programów, wszystko to, co żeśmy jako ludzkość wyprodukowali, stworzyli, to idzie gdzieś tam, ezoterycy nazywają to kroniką kaszy. Chodzi tylko o to, żeby się podłączyć, odpowiedni login, odpowiednie hasło, czyli odpowiedni poziom rozwoju duchowego, wysokie częstotliwości, dbajmy o to, będziemy pewnie o tym jeszcze mówić i sprawa załatwiona. Poprzednia audycja oczywiście dużo mówiliśmy na temat zdrowia, na temat tego, na temat historii w ogóle Dominika, jak on dochodził do swoich odkryć, do tego, co stworzył, również z pomocą kilku ludzi. Nieprzypadkowe to było jego spotkanie, nasze spotkanie również wiele miesięcy temu w Poznaniu również nie było przypadkowe. To było taki flow, od razu żeśmy poczuli, takie, dajbyśmy się znali od, mówię, tysięcy lat, a więc być może w kolejnych wcieleniach żeśmy się spotykali. I mówiliśmy o zdrowiu, o szeroko pojętej promocji zdrowia, bo mi chodzi o to, żeby dla nas ludzi, dla naszego zdrowia, dla naszej sprawności wykorzystywać wszystkie możliwości, jakie się pojawiają. Czy suplementacja, czy pola magnetyczne, czyli medycyna częstotliwościowa, czyli tutaj to, co Dominik robi, czy ruch, czy optymizm życiowy, mimo wielu porażek. Dominik przeszedł ciężką lekcję życia i to go zbudowało. Ja też nie miałem tak na lekko zupełnie, było pod górkę przez wiele, wiele lat, ale to utwardzało po prostu charakter. Już dzisiaj o tym wiem i dziękuję wszystkim bardzo twardym nauczycielom, których traktowałem wówczas jako wrogów, bardzo bliskich mi ludzi, traktowałem jako wrogów, ale to byli świetni nauczyciele, którzy pokazywali, gdzie są słabe punkty w nas, ewentualnie, i to pozwoliło, no jedni być może upadną, a drudzy wzrosną. My żeśmy wzrastali, otrzymaliśmy taką moc, to nic z siebie samych nic się nie dzieje. Dominiku, poprzednia nasza audycja, jak wspominałem, była mowa o zdrowiu, o tym, jak ty dochodziłeś, o medycynie częstotliwościowej i ty mówiłeś o tej medycynie pierwszej, czyli tradycyjnej, akademickiej, wspomniałeś, która ci kompletnie nie pomogła, wprost przeciwnie. Później zacząłeś mówić o tej medycynie drugiej, tak zwanej naturalnej, alternatywnej, gdzie wykorzystuje się różnego rodzaju urządzenia, ale wiem,
że dzisiaj miałbyś ochotę powiedzieć również na temat tak zwanej medycyny trzeciej. Zdradź tajemnicę, omów to, co ty tam masz na myśli, co ci w duszy tkwi. No więc dzięki tym właśnie, tak jak wspomniałeś, doświadczeniom, które gdzieś tam zbudowały nas tutaj na tej planecie, doszliśmy do wniosku, obserwując te obrazy tak jak o Jezusie też gdzieś wspomniałeś. Kiedyś rozmawiałem z jedną pacjentką i tak narzekałem na ten internet i ona powiedziała, słuchaj, Jezus nie miał internetu, a 2000 lat o nim mówią, bo robił taką robotę. A ja mówię, no właśnie. I od wtedy moim zadaniem było, powiedziałem sobie, będziemy robić taką robotę, że w internecie nie jest konieczne się reklamować, bo praca ma robić, sama się reklamować. Tego samego dnia jeszcze przyjechałem, taka anegdotka, do domu i obok sąsiad robił remont, schody mu wymieniali i tak patrzę, drewno ładne, leży, odpadki i się pytam tego jednego majstra, czy te odpadki mi może zostawić, a on, że pewnie, że tak, mówię, super, dzięki, gdzie cię znaleźć w internecie, żebym mógł potem się odezwać do ciebie, a on, widzisz tamten dom, widzisz ten dom, widzisz ten dom, tamtym robiłem niedawno, w tym robię teraz tu, a za miesiąc mam tam roboty tam. Nie mam w internecie reklamy, bo jej nie potrzebuję. Moja robota sama reklamuje się sobą. No i to już było tylko potwierdzenie tego wszystkiego, że jednak dobra, to trzeba się wziąć i zacząć działać. No więc zacząłem jeszcze bardziej czytać, rozwijać się, a cały czas gdzieś ta postać Chrystusowa gdzieś towarzyszyła i jak wszyscy wiecie, obrazki najstarsze na świecie pokazują, że cały czas ręka do góry wyciągnięta i tu przechodzimy powoli do tej trzeciej medycyny naszej kochanej, czyli medycyny boskiej. Medycyna wyobraźni, ale tam medycyną wyobraźni, co my robimy? My uruchamiamy pola torsyjne, które nasza myśl to jest impuls elektromagnetyczny. Można ją zmierzyć elektryczność i można zmierzyć magnetyzm naszej myśli. Więc jak my myślimy, a wszystko się wokół kręci, cały wszechświat, Ziemia, wszystko są polami torsyjnymi, wirami Schaubergera, wszystko się kręci, to my uruchamiamy tą naszą wyobraźnią myśl, która się kręci i uruchamia rzeczywistość, wpływa na nasze ciało. Tak samo jak pulsatorem możemy wytworzyć pole magnetyczne, zanim się nauczymy już w pełni uruchamiać swoje serce i siłą swojego, to możemy sobie narzędziami pomóc. Do narzędzi za chwilę jeszcze sobie dojdziemy, ale mamy tą boską trzecią medycynę, czyli medycyna wyobraźni, którą naciągamy rękę, dajemy do góry. Tu na przykład mamy, to jest najlepsza pozycja samoleczenia, ponieważ teraz pole elektrostatyczne, które nas otacza, na każdy metr jest ileś voltów przewidziane. Tak jak z góry się idzie, coraz wyżej jest inna temperatura, inne ciśnienie. Tak samo zmienia się voltaż nad ziemią. I dlatego piramidy były takimi elektrowniami, tam naciągały pole elektrostatyczne i wytwarzały około tam 12 600 V, ktoś gdzieś kiedyś obliczał, już nie pamiętam dokładnie, ale to nie o tym. I my ręką możemy naciągnąć pole elektrostatyczne, więc teraz ładunek zbiera się na naszych dłoniach, tu naciągamy i on przelatuje z dłoni do dłoni cały czas. No druga ręka tu i mężczyzna lewą ręką zaciąga, a prawą ręką wyrzuca energię z siebie. Kobieta na odwrót, dokładnie. Kobiety mają na odwrót, lewą Tak, zaciągają. jest inna polaryzacja u mężczyzn, u kobiet. Zgadza się. O to właśnie chodzi. No i znamy też taki mechanizm, wszyscy go znają, tak nawet się przerobiliśmy efekt przyciągania, bo jeżeli ty chcesz przyciągnąć coś, to stosujesz czas, a czas nie istnieje w świecie ducha. Jesteś, masz i robisz, kreujesz, albo nie kreujesz tego i tylko o tym mówisz, rozmawiasz, myślisz, albo robisz, albo rozmawiasz o tym. Dominiku, przepraszam, takie wtręty będą. Ja No, akurat swego czasu studiowałem bardzo mocno Biblię dla siebie, bo ja byłem ciekaw, co tam jest takiego napisanego dokładnie. Ale żeby zrozumieć, to poprosiłem, mówię, Boże, daj mi tylko Twoje boskie zrozumienie. I tam jest powiedziane, że u Boga jeden dzień jest jak 1000 lat i 1000 lat jak jeden dzień. To są oczywiście, to jest język metafor, zresztą Jezus też to, mówił metaforami, często niezrozumiałymi dla przeciętnego dzisiaj człowieka kompletnie, ale zobaczcie, to oznacza, że czasu nie ma. To tylko w naszej materii, tu na Ziemi mamy czas i taki jest czas linearny, liniowy, że coś upływa. A tak prawdę mówiąc, nic nie upływa, wszystko istnieje cały czas. To tylko takie małe wyjaśnienie. dokładnie, więc
Jeżeli my, tak jak był ten sekret, takie tam książki różne i tam właśnie był ten efekt przyciągania niby rozprzestrzeniany, no to jest pewien jeden fundamentalny błąd, że czas nie istnieje, więc my nie możemy nic przyciągać, bo wtedy jak przyciągamy, stosujemy czas. Jutro, za chwilę, może pojutrze, może za rok, może za 5 lat, może za 5 wcieleń. No, a my potrzebujemy teraz, bo teraz jest czas przejścia, więc chcemy, bo potrzebujemy teraz zadziałać, więc nie przyciągamy, a kreujemy. Efekt kreacji, w którym nie stosujemy czasu, tylko robimy to tu i teraz. Każdy Tu z i nas, teraz, właśnie. teraz wam przypomnę, bo wy to wszystko znacie, ale teraz sobie to jeszcze tylko tak fajnie uświadomicie. Jeżeli siedzimy w domu, każdy sobie gdzieś tam siedzi w domu, każdy zna taką historię swojego życia, że wyobrazimy sobie, zamkniemy oczy i wyobrazimy sobie pikantną scenę erotyczną z płcią przeciwną i nagle na obraz w głowie tylko wyobraziliśmy sobie jakąś scenę, a nasze całe ciało momentalnie zareagowało. Tak. Wszystko się dzieje, działa, funkcjonuje, otwierasz oczy, nie ma nikogo. Zamykasz, bawisz się i wiesz o tym, każdy wie teraz, Świetny że przykład, rewelacyjny przykład, w zwłaszcza dla jednej nas sekundzie, mężczyzn. Tak? w jednej sekundzie nagle się zmienia całe biofizyczne środowisko w naszym ciele. Biomechanizmy uruchamiają się automatycznie. Więc my, siedząc w domu, mamy na przykład zatkane na zatoki w nosie. No to siedzimy i sobie wyobrażamy sobie, bo znamy mechanizm. Wiemy, że jak sobie coś wyobrażę, to się dzieje. Więc wyobrażam sobie już, że się cieszę, że nie mam kataru, że chodzę, ale fajnie, że nie mam, że mam odetkany nos. Efekt już dokonany. Cieszę się, że mam odetkane zatoki, ale fajnie mam, ale mam fajnie. Odetkane zatoki, ale pięknie. I zamykasz się w tym momencie. Trwa to 5 minut czasami. Na początku trwało mi to 15 minut, no bo trening czyni mistrza. Zwątpiło się jeszcze na początku. Bo czy ja robię kwestia w wiary ogóle. i znowu tutaj przecież o tym mówił Jezus. Proście, a będzie wam dane i dziękujcie, że już to się spełniło. No ja troszeczkę inaczej tu ubieram słowa. I teraz niektórzy mówią, no załóżmy, potrzebuję kasy, tak? Siana, hajsu, czyli pieniędzy. No to proszę pieniędzy, proszę o pieniądze Boga i nic nie ma. Ja mówię, dobrze, dobrze, ale jak ty prosisz, tak prawdę mówiąc, bo to jest nieskuteczność często modlitw naszych. Panie Boże, nieraz o tym w audycjach mówiłem, daj mi pieniądze, przecież widzisz, że nie mam, a tak mi bardzo potrzebne. No ale stwierdziłeś, że nie masz. I teraz jak można, no jak to mogę się modlić i że mam już pieniądze, jakich jeszcze nie mam fizycznie w kieszeni? Nie, to chore. A właśnie to No, jest kwestia właśnie wiary. I te ćwiczenia rozłożone w czasie, one sprawiają, że coraz szybciej materializujemy różne stany i wzrasta nasza wiara. E, no, Jeszcze tylko jedna taka historia, że jeżeli jesteśmy przy historykach. Pamiętam, jak miałem iść do szkoły w przeddzień. Pamiętam, jak trzymałem moją mamę za rękę, szliśmy ulicą i i mówię, mamusiu, ale ja przecież nic nie umiem. Co ja tam będę robił w tej szkole? Ale mama powiedziała, no właśnie idzie do szkoły, żeby się uczyć. I pamiętacie, jak rysowaliście te kółeczka, te laseczki, później kółeczko łączyliście z laseczkami, wychodziło, A wyszło, B wyszło i tak dalej, a dzisiaj piszemy. 21 książek dzięki temu napisałem na dzisiaj, tak? A więc pomału dochodzimy, ale później rośnie nasze mistrzostwo. Później to jest tak, na pstryk często. no i dlatego jak modlimy się, to tylko, że tak powiem, dziękczynnie. Nasze modlitwy powinny być dziękczynne. Tak. Proste to jest, jeżeli prosisz, no to nie masz, tak jak zauważyłeś, no bo jeżeli proszę o coś, to znaczy, że tego nie mam. Tak, Z mentalnego, podświadomego punktu widzenia nie mamy. Jeżeli walczymy o wolność, to jej nie mamy, bo ją chcemy zdobyć. Walczymy o wolność, oczywiste. czyli nie mamy, bo chcemy zdobyć. Więc tak naprawdę walczymy o utrzymanie wolności, bo my jesteśmy wolni. I jak nam ktoś chce docisnąć, to my tylko pokazujemy, że lepiej nie podchodzić, nie robić, bo my będziemy walczyć o utrzymanie swojej wolności. Nie damy sobie jej zabrać. I tak samo jak jemy, to nie dla zdrowia. Bo jak jemy dla zdrowia, to znaczy, że jesteśmy chorzy. Mamy chorobę w sobie. I dopóki będziemy jeść dla zdrowia, zawsze będziemy mieli zakodowaną podświadomie w sobie chorobę. Z filozoficznego punktu widzenia nie ma
ma inaczej. Jeżeli medytujemy, żeby się oczyścić, no to znaczy, że jesteśmy zabrudzeni. Nawet kiedyś, jak sprzedawałem takie piramidki od wypędzania negatywnych energii, tak? Do oczyszczania pomieszczeń. No to z automatycznego punktu widzenia są w nich zabrudzone rzeczy, więc piramidka musi być do rozświetlania światłem. Bo Bóg, światło, źródło nie jest głupie, żeby my mu mówić, co ma robić. My je po prostu mamy zaprosić do swojego przestrzeni, a ono jest tak inteligentne, że wie, co ma zrobić z tym wszystkim. I my nie zaburzamy się niską energią, tylko cały czas wibrujemy w wysokiej energii. Więc non-stop, jak cokolwiek robimy, to tylko oddajemy się właśnie, dziękujemy za to, że mamy energię, że mamy pożywne jedzenie, czyli siłę energetyczne. My z jedzenia, ja tak kiedyś się śmiałem, jedzenie jest dla słabych. Czyli jak jesteś słaby, nie masz już siły, to idź zjedz, żeby mieć więcej energii w sobie i żeby dalej funkcjonować, bo układ autoregeneracyjny sobie sam radzi, układ autoimmunologiczny sobie wszystko sam poradzi. My tylko trzeba te środowisko, to co sobie mówiliśmy w poprzednich też audycji, o to musimy zadbać. Więc nawet taka piosenka, tylko dziękuję, bez proszenia, przepraszania, bez poczucia braku winy, Dokładnie, bez poczucia odliczmy winy, zapamiętania. obciążania się, żalu, takich innych dołujących. A czego nas uczą, tak prawdę mówiąc? Ale to już jest inny temat. Może kiedyś porozmawiamy i o tym. No i jeżeli komuś zrobiliśmy krzywdę, czy tam wydaje nam się z naszej perspektywy, bo tak nas nauczyli, zakodowali nam, że jeżeli komuś stanęliśmy na drodze, ale ja nie miałem intencji, żeby komuś wyrządzić krzywdę, to on wybrał sobie mnie na swojego nauczyciela, na Tak, swojej ścieżce przeznaczenia, no bo my mieliśmy go nauczyć, no walnąć go czasami w łeb, żeby on zrozumiał, dowiedział się, że faktycznie nie tędy droga. Trzeba zmienić postrzeganie i później z biegiem czasu, to co na początku było dla kogoś złem, jest z biegiem czasu czymś dobrym, za co przychodzi i dziękuję nam. Mówi, kurde, kiedyś za was krzyczałem, a teraz wam z perspektywy czasu dziękuję, że tak zrobiliście i tak mi powiedzieliście i tak dalej. Także nie mamy poczucia winy, nie przepraszamy, że tak powiem, nikogo, jeżeli nie mieliśmy żadnych złych intencji, tylko dziękujemy. Wtedy nie ma niskich wibracji. Tak samo te filmiki na YouTubie. Jak ja co chwilę dostaję jakieś filmy na Messengerze, niestety wyłączam Messenger, przepraszam, przykro, czy tam nie wiem o co chodzi, ale wyłączam Messenger, bo co chwilę tam wchodzą wiadomości, filmiki, a widziałeś to? A słyszałeś o tym? A o szczepieniach, a o tym, a coś tak, nowego będzie, a tak, będą tak, sypać znowu z nieba. A tak, widziałeś, ile smug tam narobili? A w wodzie podobno grafen jakiś pływa. A ja mówię, weźcie, przestańcie strzelać do mnie niską energią. tak. Strzelacie do siebie, przyjaciele nawzajem i nie dajecie sobie wyjść z tego. Weźcie na Mam tydzień. tak samo i tutaj dodam jedynie, że po prostu jak otrzymywałem takie wiadomości, to bombardowanie takimi, to aż mnie odrzucało. Już miałem tego serdecznie dość. Na początku przyjmowałem to dobrze, bo to jest pewna wiedza, ale później czułem irytację wewnętrzną. Od razu albo widziałem tytuł, nie otwierałem tego, albo po prostu od razu usuwałem, kasowałem. W mojej przestrzeni tego nie ma. W mojej No, przestrzeni jest porządek, jest czystość, jest jasność, jest zupełnie co innego. Ludzie, opamiętajcie się, jesteśmy wolni. Nawet w takim jakby więzieniu mogę być wolny, to moi strażnicy są niewolnikami. Prosta sprawa, jestem wolny w duchu. Nikt mnie nie jest w stanie ograniczyć. I o to nam chodzi. tak jest. A i dlatego, żeby tam nie mantrować tych niskich częstotliwości, wiadomo, że i tak, jeżeli mamy się czegoś dowiedzieć, no to nasza rodzina do nas zacznie dzwonić. Tej, jak już naprawdę, nie wiem, by nawet taki śmieszny przykład miał wkroczyć Rusek nawet na Polskę, to ile czasu by zajęło, żebyś się dowiedział o tym, nie patrząc się do internetu ani do telefonu. No jest jedno wyjście z domu wystarczy, albo przychodzi ktokolwiek inny cię odwiedzić i ty już się wszystkiego dowiadujesz, bo on jest dokładnie zbombardowany tymi wszystkimi Tak, informacjami, on jest przechłonięty tym i on chodzi i żyje, emanuje tym, no bo na tym polega cała manipulacja tym telewizorem i tym kwadracikiem, prostokącikiem, żeby naszą uwagę, energia podąża za uwagą. Więc jeżeli my swoją uwagę cały czas
przekierowujemy w właśnie stan wojenny, stan jakiś, nieważne jaki, to my nadajemy mu energii, my to zasilamy swoją energią. Dlatego trzeba skupić się na swoim rozwoju, samorozwoju. I na Tak jest. przykład na grupie Trójbieg, jak mamy grupę na Facebooku, to jest jedna zasada. Nie publikujemy treści o niskiej wibracji, bo wszystkie grupy w internecie od tego są, dokładnie od tego są, żeby karmić ludzi strachem i te szczepienia, inne rzeczy. A my chcemy dawać ludziom rozwiązania. Nawet nie chcemy, a dajemy ludziom Tak jest. rozwiązania. Jeżeli ci zimno, to się ubierz. No, jakie jest nasze przeznaczenie na tej planecie? Stworzyła nas kosmos. Matka Ziemia to już ostatecznie, ale kiedyś tworzył nas kosmos, Bóg, źródło. Z jakim przeznaczeniem? Jeżeli podzieliła się pierwsza komórka, doszło do podziału komórkowego miliardy lat temu, to tylko po to, żeby przenieść informację. No i teraz, jaką informację miała przenieść tam miliardy lat temu? Jak przetrwać? Jak ci zimno, to się ubierz. Jak pada, to się schowaj. Jak jest wróg, to trzeba uciekać. Jak przetrwać? Jakie informacje? No i teraz biegiem lat, tysięcy ewolucji tej komóreczki, której kiedyś wszyscy byliśmy jedną, a teraz jesteśmy tak ładnie rozbudowanym wcieleniem Boga w naszych ciałach, no to naszym przeznaczeniem nadal jest to samo. Przekazywać informacje. I tak jak ty i ja, ty w książkach przekazujesz całe te wszystkie informacje, co wiesz, to cię to podnieca, jara cię jak dziecko, przepis, a zaraz to musi być opisane, wszystko wrzucone, macie, wiedzcie też to sobie, przecież to jest podstawa, żeby rozprzestrzeniać informacje, wiedzę mieć. Tak jak największa mafia na świecie, kto ma w każdej wiosce swojego człowieka i zbiera informacje, ten się z tym zgadza, ten tego pobił, tamten coś sprzedał, ten chyba w mafii jest. Jaka mafia ma każdego człowieka na każdej wiosce, kurczę, w świecie. I tyle informacji mogą zebrać, bo oni wiedzą, że informacja to jest najdroższa rzecz, którą możesz przekuć na co chcesz, na Tak jest. pieniądze. Informacja jest najważniejsza. I to samo właśnie wiedzą Chińczycy, wywołali trzecią wojnę światową w Wuhanie z tym całym śmiesznym pandemicznym pandemią, bo chcieli, żebyśmy cały świat zwrócił uwagę. Uwaga, energia podążyła za uwagą Tak. i projekty robią kolejne, a ludzie chodzą i mówią o tym, mówią i zasilają energię. Dlatego jak chcemy naprawić świat, to naprawmy swoje życie, czyli skupmy energię na swoim życiu, mówmy o swoim życiu, rozmawiajmy ze sobą, z przyjaciółmi, z bliźnimi, o tym, jak rozwinąć siebie, o tym, co poznaliśmy nowego, przekazujmy te informacje ciekawe. Czyli zmień kanał, proponujesz to samo, ja mówię. Zmień kanał, zmień program, nastaw na swoją stację. Słuchaj piękna, słuchaj pięknych piosenek, słuchaj pięknych ludzi. Wyłącz te kanały, przekręć tą gałkę w swoim telewizorze. Nastaw na swoją stację, dotyczącą tylko wyłącznie ciebie, nie tego błota, tej czarnizny i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, ale dlatego filozoficznie kończąc wywód, to wibrujmy wysoko, bądźmy dla siebie przykładem. Bądź przykładem dla siebie, działaj tak, jakbyś chciał, żeby wokół ciebie ludzie przychodzili i działali. Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, tylko czyń drugiemu, co tobie miłe. Nie żeby stać biernie i obserwować, tylko chodzić i czynnie działać, jak w charakterze. Jeden odcinek dziennie do wykonania i koniec, kurczę. Wtedy podświadomie cały czas są na wysokich wibracjach, czy to wiedzą, czy to nie wiedzą, taka trochę biała magia, jak trochę wszedłem sobie, mój młody chodzi na harcerzy i tak trochę tam popatrzałem na te wszystkie ceremonie rzeczy, to czy wiedzą, czy nie wiedzą, są pięknie wprowadzeni w stronę wysokiej wibracji, żeby umieć przetrwać, co zrobić, jak się wiąże buty, jak się rozpala ognisko, jak się oczyszcza wodę, informacja, jak przetrwać, to co mówiliśmy. No i idąc do boskiej medycyny, informację chcę wam jeszcze przekazać taką, że co to miało być dokładnie z tym Jezusem? Aha, jeżeli, przypomnijcie, pomyślcie sobie, co pierwsze robi człowiek, jak walnie się ręką, kolanem w coś się uderzysz, co pierwsze wykonuje? Biegniesz do lasu po zioła, biegniesz do tego, krzyczysz, modlisz się, czy pierwsze co robisz to jest ała i ręka na ten. Albo boli brzuszek dziecka, przychodzi mamuś, boli brzuszek, tatuś, co zrobić? Co zrobić? No kładź się, masujemy Tak, brzuszek, masujemy. tak.
uruchamiamy pola torsyjne, kręcimy wokół ręką, mamy dwie dłonie, które są jak różdżki, nie potrzebujemy to już potem z biegiem czasu nic, jeżeli zrozumiemy to, że jesteśmy ludzkimi istotami, no, stworzeni na kształt Boga, czyli no, co na górze, to na dole, najstarszy alchemiczny przekaz wszechświata, nie trzeba miliarda ksiąg, trzeba zrozumieć jedno zdanie, co na górze, to na dole. Jeżeli wiesz, że ten wszechświat w górze to jesteś ty w sobie masz dokładnie te wszechświaty dalej zawarte, więc jak poznajesz jakieś zasady, które rządzą tym wszechświatem, to tak samo te same zasady rządzą tym wszechświatem. Tak. I masujemy, robimy, kręcimy kółka, bo wtedy to jest zmiana ruch potencjału i możemy sobie naciągnąć pole elektrostatyczne jedną ręką do góry, drugą sobie możemy na przykład tak położyć i masujemy. Albo zdjęcie położyć kogoś na ziemi, na stoliku, jakiegoś nam dziecka, czy kogoś naszego, komu chcemy przesłać troszeczkę energii, naciągamy pole elektrostatyczne ręką, kręcimy koła nad jego twarzą podobizną i leci. Tylko pamiętajmy, że jeżeli my leczymy masowo gdzieś ludzi, chodzimy, miałem kiedyś gabinet i przestałem to robić, ponieważ zabierałem ludziom możliwość doświadczania swojego życia. Najprostszy, najgrubszy przykład, taki konkretny, na końcu przyjechali gościem, który noga do amputacji. Już nie pomagają pijawki, już nie pomagały robaczki, co tam wyjadały tą tkankę martwą. Nic już nie pomagało. Ostatnie, co zostało, no to zaraz amputacja. Domino, to zróbcie, co możecie. No to my znowu grupa zebrana i tam machanie rękami, naciąganie i po czasie przyszła lekcja taka, że niestety i się nie udało nogi uratować i wszystko Dlaczego? Ponieważ trzeba było zapytać, wziąć tego gościa, złapać i zapytać mu się: mistrzu, czy ty się zastanawiałeś, dlaczego ci ta noga gnije? Może kopiesz kogoś po dupie tą nogą, może chodzisz nie tą drogą, którędy powinieneś. Zrozum, dlaczego ci ta noga gnije, zmień postępowanie, a ona ci wyzdrowieje. My wtedy możemy tylko być skrzydłowymi i ci dopomóc w twojej już drodze, którą ty musisz iść i ty musisz zacząć wziąć się za siebie. My możemy pomóc. A tak naprawdę oni chcieli, żeby na gotowe wyleczyć, zdrowić. Zapomniane, ja dalej będę chodził i kopał tą nogą innych teraz i tak dalej. Nie ma czegoś takiego, dlatego przestaliśmy machać rękami nad innymi ludźmi, tylko dajemy im wiedzę, informacje, co zrobić ze swoim postępowaniem. Jeżeli mi jest ciężko, to mogę... Psychoterapię prowadzimy akurat, taki gabinecik ostrych psychoterapii, bo tam nie chce nam się to dużo głaskać po głowie i uzależniać ludzi od nas, od portfel sobie, żeby był blisko nas, tylko my chcemy być skuteczni. Tylko o to chodzi przecież w tej chwili. Nauczyciel jest skuteczny, kiedy umie ci pomóc, nauczyć i już mu, za przeproszeniem, dupy nie trujesz. Bo jeżeli ktoś was uczy 5 lat i nie jest w stanie was nauczyć, to znaczy, że uzależnił sobie was od siebie, żebyście byli jego po prostu darczyńcami i zasilali go energią pieniądza. No więc jeżeli do mnie ktoś przychodzi raz, drugi i ja mu nie potrafię pomóc, to pierwsze co robię, to zaczynam się edukować, dowiadywać dlaczego, co, czemu, nie. I po jakimś czasie mówię mu, co tam się dzieje i sprawdzam, czy moja wiedza już jest na tyle odpowiednia, żeby dokonać sukcesu. Jak się udaje, no to cieszę się, fajnie, ale on już nie przychodzi, bo on już, bo nauczyłem go, on dalej rozprzestrzenia tą informację i innych, że tak powiem, następnych kwintesencjalnych klientów, ludzików, istoty, którym można pomóc i oni dalej będą rozprzestrzeniać tą naszą świetlistą misję dookoła. Jak sąsiedzi po prostu proste, jak sąsiedzi twoi nie będą wkurwieni za przeproszeniem, nie będą łazić i ci truć tyłka, to będziesz miał szczęśliwe życie. I ty, jak nie będziesz takim brzydkim sąsiadem dla innych, nie będziesz im zatruwać, to oni też będą mieli przyjemnie, przynajmniej tobie nie będą zatruwać. Symbioza, wszyscy uśmiechnięci, żyjemy, więc zadbajmy o swoje środowisko wokół. Tak jest, właśnie o to chodzi. No, także zadbajmy o środowisko, a ono zacznie się ładnie gdzieś rozprzestrzeniać. Chcesz naprawić świat, napraw swoje życie. Prawdziwy mistrz uczy nie mówiąc. Nie trzeba za dużo chodzić i robić, więc nawet w Egipcie były takie właśnie jak już z tymi manus medica i efekt kreacji, machanie rękami. To jest łącząc tą medycynę wyobraźni, że wiemy, że jeżeli sobie wyobrazimy coś i ten efekt kreacji możemy wykreować samą umysłem, a jeszcze dołożymy do tego
ruch kręcący dłoni w jakimkolwiek miejscu, co chcemy, to nagle dochodzi do, naprawdę dzieją się cuda. No, cud to jest tylko magia i wiedza, którą została wykorzystana do no, stworzenia czegoś. Słuchaj, to co ty mówisz, no wiele z tego oczywiście wiem, ale odkrywasz mi nowe światy, nawet z tym przykładem wyobrażenia sobie, no bo oczywiście jesteśmy istotami seksualnymi, jeżeli powiedziałeś, bo to jest najprostsza sprawa, ja też bazuję na bardzo prostych metaforach niejednokrotnie. Wyobraźnia od razu działa i od razu są zmiany w ciele. A więc no wyobraź sobie, chłopie, że marzysz o seksie ze swoją partnerką, ze swoją kobietą i tak dalej. Co się obserwuje? O, wow, 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 co się budzi. Ale, a więc to był dla mnie bardzo celny przykład, bardzo przemawiający. No samo życie przecież. Na tym polega życie chociażby, przekazywanie życia. Jak co się dzieje w ciele, a więc można w takim razie na bazie tego wszystko dostosować, wystarczy tylko sobie wyobrazić. Mam już pieniądze. Jestem absolutnie zdrowy. Boże, absolucie źródło, wszechświecie. Dziękuję Ci za cudowne, wspaniałe zdrowie. I te, powiedzmy, afirmacje typu jam jest zdrowiem, jam jest zmartwychwstanie i życie wieczne. Zmartwychwstanie, czyli zmartwychwstanie do nowego życia. Nie chodzi o to, że mam umrzeć cieleśnie i znowu wstać. To nie o to zupełnie chodzi, tylko umrzeć, ma stary Janusz umrzeć z jego myślami, z jego kurczę historią i tak dalej i narodzić się na nowo, nowy człowiek w tym samym ciele, ale nowa myśl, nowy umysł, nowe wszystko. O to przecież chodzi. I tutaj tak prawdę mówiąc, mówiliśmy o tym w pierwszym również odcinku, każdy z nas przez pewien czas potrzebuje nauczyciela, przewodnika, kogoś, kto podpowie. To jest zupełnie zrozumiałe. Nie ma tak, że już sam z siebie, już jestem cacy. Ja nieraz mówię, że Bóg stawia nam aniołów na swojej drodze. Oni są bez skrzydeł, to są zwykli ludzie, którzy robią swoje nad nami, odchodzą, nawet nie żądają podziękowania, ale my mamy być wdzięczni, bo przez nich spłynęło do nas dobro i za to dobro każdego dnia z góry należy dziękować. Wielokrotnie zresztą mówię na swoich wykładach, które gdzieś tam robię w Polsce, mówię dziękujcie, bądźcie wdzięczni za wszystko. A za co ja mam dziękować? A za to, że siedzisz tutaj głąbie, przepraszam, i nie wiesz, i teraz dopiero się dowiadujesz, że masz dziękować za każdy oddech, za każdy uśmiech, za każdy kęs pożywienia, za to, że rano się obudziłeś i bąka puściłeś pod kołderką, to znaczy, że żyjesz, bo gdybyś nie żył, to by puściły ci zbieracze i nie byłoby bąka, tylko byłoby gorzej dla tych, którzy Tak, cię tak. znajdą i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście to traktuję bardzo prześmiewczo, ale nieraz mówię dziewczynom, bo tam narzekają na swój wygląd i tak dalej, mówię, kurczę, laska, weź ty się rozbierz do cna, że tak powiem, idź do łazienki i przyjrzyj się sobie, ale co tutaj, zwisy takie. Wyobraź sobie, jesteś piękna, cudowna w tej swojej postaci, że ciało już jest gorsze, no i co z tego? Ja swoją kobietę będę kochał, bo niezależnie od tego, czy jest młodsza, czy jest starsza ode mnie, akurat jest młodsza, ale jest cudowna, cudowna w sensie tym, tego ducha cudownego i to emanuje później z nas, ciało nawet jest wówczas inne, inaczej się trzyma, a nie, ale wiesz, już mam 70, to jestem stary i coraz gorzej będzie. No to stwierdzasz to i stwarzasz to. Nie. PESEL się nie liczy, kurza stopa. Ja też mam ponad 70 lat, skończyłem, zresztą moi goście o tym wiedzą i mam gdzieś ten, że tak powiem, PESEL. To jest tylko pieczątka. Jakiś numer nam został nadany w tym momencie, żebyśmy tylko myśleli, czas upływa. Czas? Nie ma czasu i koniec, kropka. To, co Dominik przed chwilką powiedział. Ja wiem, że to się wielu może nie podobać, że to są takie obrazoburcze dla niektórych stwierdzenia, no ale to niech zaczynają albo wybiorą sobie tą ścieżkę ciemną i dalej się, że tak powiem, no, samobiczują tymi kotem o 9 ogonach, albo wybiorą inną. Ja nieraz mówię, co wybierasz? Czy troski, czy troszczenie się?
bo troska, troszczenie się to co innego. Czy wybierasz śmiech, wesołość, żarty, wygłupy nawet, czy jednak jest ciężko i w ogóle? Co ci da? Wybierasz optymizm, czy wybierasz pesymizm? Tą samą pracę możesz wykonać i czarno myśląc, i myśląc jasno. Ten sam wysiłek będzie, ale jakie będą skutki? Co się bardziej tobie opłaca, człowieku? O, przepraszam za tą tyradę. Dominik, dawaj dalej. Dobrze mówisz. Wszystko Halo, się halo, słyszysz zgadza. mnie? Jesteś, bo już na chwilę przycięło, ale jesteś. Dobrze. Dobrze. Wszystko się zgadza, dokładnie, więc to, czekaj, połączenie internetowe, to już nie jestem, dobrze. Bo mam napisane jakieś połączenie internetowe niestabilne, to by było, ale na tym A, momencie. jasne. No ale będziemy kontynuować najwyżej, jeżeli coś trzaśnie, to Dobrze trzaśnie. jest, dobrze jest, Nagra jest się. dobrze. No, masz rację, wszystko się zgadza generalnie, to co ty mówisz, to są dokładnie te same słowa, które ja mówię, tylko z innych, każdy przeżył swoje doświadczenia i ma taką perspektywę, jaką gdzieś tam ma. Tak jak mówiłeś, że za co mam dziękować? No właśnie, dziękuj za to, co masz, a otrzymasz od razu więcej. No bo Tak? jeżeli jesteś wdzięczny już za to, co masz, za ten kawałek suchego chleba, kawałeczek wody i źródło widzi, że ty jesteś wdzięczny za nic, no to znaczy, że zasługujesz na więcej, ponieważ no, już doceniłeś życie. No więc jak Dokładnie tak doceniasz jest. życie, to zasługujesz na następne rzeczy i tylko non stop dziękujemy, dziękujemy. Przewróciłem się na glebę, rozwaliłem sobie głowę, dziękuję. Czemu? Bo tu jest dziura. Aha, dobra, to ja będę szedł już prawą stroną. Dziękuję. Już nigdy w dziurę nie wpadnę. I gęba utarta, ale z wdzięcznością i z otwartym duchem, że to mogło cię zbudować. Ojejku, Dominik, przepraszam, że ci przerwę, ale to jest chore. No co ty opowiadasz? No wywaliłeś, rozwaliłeś głowę i za to dziękuję, za co mam dziękować. Tak niektórzy pomyślą. Inni mówią właśnie, może to powstrzymało przed tym, bo za chwileczkę nie zauważyłbyś i spadłbyś w przepaść. Nigdy Samochód nie nie mógł. oceniajmy, dlaczego tak się coś stało. Znaczy, warto się zastanawiać, jaki w tym sens był i co to dobrego dla nas znaczy. No, dokładnie. I potem osiągamy nową świadomość, także ten trójbieg, tak niektórzy się często pytają, a co to w ogóle jest ten trójbieg? No ja wam powiem, ciekawa historia, bo ja nawet nie wymyślałem tego słowa, ani wolna muzyka, ani trójbieg. Przyszło to, dużo chciałem rzeczy zrobić w domu. Kiedyś pracowałem na tej budowie jeszcze jak podczas tych wszystkich dziwnych rzeczy i chciałem prąd za darmo zrobić. Przyniosłem gwoździe do domu. Mój młody miał wtedy też tam roczek czy dwa, on te gwoździe do wtyczki w domu wywaliło prądem. My patrzymy, wiesz, światło zgasło, młody gdzieś tam płacze, my biegniemy, biorę młodego na ręce, ale mówię, to tak śmierdzi spalenizną w tej chacie i szukamy, co spowodowało ten wybuch. I szukamy te śmierci, a ja mówię, gdzie się ruszę, to czuję spaleniznę. Wącham włosy, jego młodego włosy na już opalone. I w domu afera, no bo oczywiście wiadomo, no głupi stary poprzynosił gówna, nie przemyślił w ogóle, co on robi. Dzieciaka by rozpalił i przepraszałem, chodziłem, mówię, proszę o wybaczenie, nigdy już w domu nie spowoduje, obiecałem, że nie spowoduje nigdy w domu możliwości, w której będzie mógł ucierpieć mój syn. Wytrzymałem 2 lata, bo dalej budowy, jeżdżenie i tak dalej, ale no nie mogłem udźwignąć tego świata, jaki jest i dalej chciałem coś zmienić, a nie miałem gdzie, nie miałem jeszcze kuźni, nie miałem miejsca, gdzie mam się rozwijać. No więc 2 lata wytrzymałem i wymyślić tam Ormus. Ja zrobię Ormus i to uwolnię się od tego wszystkiego. I w domu czekając do 2 w nocy, aż wszyscy posną, śpi. Ja zacząłem robić Ormus, a żeby zrobić Ormus, to tam trzeba było trochę kreta, chemii, trochę trzeba było mieć w domu, żeby zrobić O, reakcję przepraszam chemiczną. cię, Dominik, bo nie dla wszystkich może ten termin, to pojęcie być jasne. No, Ormuz to jest bardzo ciekawa substancja. Wiem coś niecoś na ten temat, ale nie jestem specjalistą w tej dziedzinie i myślę, że warto może będzie zrobić jakąś audycję specjalną na ten temat, żeby no, i to przybliżyć. w Na skrócie razie to są, zostawiamy to, tylko kontynuuj. Ormus w skrócie to są monoatomowe pierwiastki wszystkich pierwiastków, które są nam potrzebne do życia i to są wysokospinowe. One bardzo szybko się kręcą, dlatego się bardzo szybko przyswajają do nas i robią nam
wow w naszym ciele. Tak w skrócie, ale chemicznie, ale lecimy dalej. I mówię, zrobię taki ormus i trzeba było wykonać reakcję chemiczną. No i oczywiście o 2 w nocy moja kobieta się obudziła, idąc do ubikacji, spojrzała do kuchni, a tam mleko dziecka, różne rzeczy i oczywiście butelki z czaszkami i z krety, to kości. I ona mówi, jak jedzenie, pomylisz puszki, obiecałeś i nie powinniśmy tak tego. Ja mówię, wiem, przepraszam, ale ja muszę coś w tym życiu zrobić, w tym swoim zmienić coś z sobą, żeby coś zrobić. I bardzo mocno się pokłóciliśmy. Jeszcze była taka akcja, że tam była strzykawka z odrobinkami kwasu. Ja zacząłem tak machać w nerwach. Wypsiknęłem trochę, wleciało na nią jeszcze. Ja pod wodę. Piekło o 3 w nocy i uklękłem, mówię, Boże Wszechświecie, zapłakany, mówię, co ja mam robić ze swoim życiem, bo ja nie wytrzymam, ja muszę coś zmienić, zrobić. I przyszły do mnie 2 słowa, trójbieg i wolna muzyka. Już miałem odpuszczone 3 lata muzyki nie robiliśmy, bo też byłem taki tam smutny, zduszony wydarzeniami, na tej budowie się latało, choroba z tym co w zeszłym odcinku opowiadaliśmy, z tymi dziwnymi dziurami w ciele, no więc przyduszony i mówię, kurczę, muzyka? Usiadłem sobie w nocy do pisania i w jedną noc napisałem 3 piosenki od razu. Przez miesiąc cała płyta powstała. Na końcu mi się nie zmieściło na jeden krążek, bo już tyle tego było, że musiałem 2 płyty z tego jednego rozpoczęcia zaczęłać. Ale mówię trójbieg, co to ten trójbieg? I zacząłem rozwijać trójbieg. Cel, rozwój, świadomość. To, co mówiliśmy sobie, dziękuj za to, co masz, bo wtedy dostaniesz więcej od razu. Skoczysz na poziom wyżej i dzięki temu, że skoczysz na poziom wyżej, twoja świadomość, cel, rozwój, świadomość. Jeżeli Tak, świadomość twoja wzrośnie na poziom wyżej, to znowu założysz sobie cel, zaczniesz się rozwijać, żeby go osiągnąć i jak go rozwiniesz, twoja świadomość znowu spojrzy na życie z innej perspektywy, założy sobie znowu nowy cel, rozwijać się będzie, osiągnie nową świadomość i to jest wieczny cykl, który nawet się później okazało, jest opisany w rozmowy z Bogiem. Gdzieś tam do 50 strony doszedłem i tam było napisane, jeżeli pojmiesz, na czym polega życie, że to jest cel, rozwój, świadomość, tylko tam było właśnie, że musisz sobie coś założyć, potem rozwijasz właśnie się i rośnie twoja tam wiedza, no cel, rozwój, świadomość. To po prostu to rób, dalej nie czytaj tej książki, tylko bądź przykładem i chodź, działaj. To tak nie chcę, żeby to pysznie zabrzmiało gdzieś jakoś jak najbardziej, ale dostałem wtedy potwierdzenie w sobie, że to, co przychodziło z tą medytacją, z tymi podczas tych wydarzeń ciężkich, to było pchnięcie Boga, źródła, żeby dalej robić, działać w wolności swoje, to do czego jesteśmy stworzeni. tak. Przekazywać informacje, rozwijać te projekty i tak dalej. Tak, i Uroboros, tak jak też mówiłeś, że wiecznie trzeba doświadczać, w alchemii jest to zawarte smok, taki smok, który zjada swój ogon. Taki w kółku Tak, jest tak, tak. zamknięty, tak zwany Uroboros. I on świadczy o tym, że kiedyś alchemicy próbowali wydobyć, stworzyć ten kamień filozoficzny, ten biały proszek, który Mhm. można było potem zmieniać różne metale w inne metale, albo zrobić eliksir długowieczności, różne rzeczy można było z tym proszkiem tam sobie robić, no to żeby go osiągnąć, to trzeba było wykonać w jaju alchemicznym kilkanaście procesów. I procesy polegają na tym, dlatego zawarte są w uroborosie, że musisz coś rozgrzać, musi to ostygnąć, musi to rozgrzać, ostygnąć. Czyli smok, który zjada się sam we swoim własnym ogniu i doświadczamy, że musimy upaść, porażka, czyli generalnie Bóg to jest różnica potencjału w ruchu energii, czyli ciepło, zimno, ciepło, zimno, ciepło, zimno. Tworzy się wiatr, wiatr zaczyna się ruszać, zaczyna posuwać drobinki, zaczyna się materia sklejać, powstają planety, które zaczynają się zderzać, powstają następne drobinki i to się zaczyna tam gdzieś dziać z zwykłego ruchu, bo na początku było słowo, a słowo materią się stało. A słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Tego się wszystko zaczęło i wszystko się stało to, co się stało. Właśnie. Mhm. Zobaczcie, czyli jakby pierwotny był dźwięk, niekoniecznie słyszalny dla naszych uszu. Tak, Kompletnie. Dźwięk, z tego powstała dopiero materia.
dokładnie. A więc, ale dźwięk to jest wibracja, najwyższa wibracja, tak prawdę Do, mówiąc, i z do, tego wszystko się stało, wibracja. A więc znowu tutaj dochodzimy, posłuchaj, do medycyny wibracyjnej, dokładnie. medycyny częstotliwościowej, bo wielu z nas nie rozumie, że nawet jeżeli łykamy lek, to nie chodzi o tą materię leku, bo wyobraźmy sobie jakąś niewielką pigułeczkę, w której jest większość to tak zwana massa tabulette i tylko niewiele, jakieś mikrogramy czynnika tego właściwego, jakby leczniczego, i to połyka 80-kilogramowy facet, czy większy jeszcze o większej masie, więc na każdy kilogram ile tam będzie tego? Prawie nie ma nic. Jak efekt homeopatyczny. I lekarze alopatyczni oskarżają homeopatów, że leczą, tam nic nie ma, czysta woda, nic tam nie ma i tak. Jest informacja, a w tej pigułeczce jest też informacja, dlatego że jest tam substancja chemiczna, która przekazuje do organizmu pewną informację. Teraz pytanie tylko, ile w tej informacji, tej cząstce jest dobrych, czyli pozytywnych działań, a ile będzie też destrukcyjnych, bo wiemy, że leki chemiczne mają swoje uboczne działania, uboczne skutki i tak dalej. A my dochodzimy tutaj do zupełnie innego problemu. Człowieku, ulecz się sam. Masz moc, tylko najpierw musisz przejść tą ścieżkę. Medycyna tradycyjna, alopatyczna, załóżmy akademicka, ok, w porządku. Jeżeli mam złamaną nogę, to nie będę zaklęciami gdzieś tam, czy O co chodzi? ziołami, no idę do fachowca. Oczywiste, to jest chyba zrozumiałe. Dokładnie. Jeżeli popsuje mi się samochód, to idę do mechanika, a nie wchodzę na YouTube'a. Aha, Przekonana. jak to wymienić rurę wydechową? Ja sam to zrobię. Nie, po to jesteśmy różni ludzie z różnymi umiejętnościami, z różnymi darami i mamy to wykorzystywać w dobrze pojętym interesie. Wykorzystywać z pożytkiem dla siebie i dla tych ludzi, z którymi współpracujemy. Płacę mechanikowi, płacę fryzjerowi, sam się nie ostrzygę przykładowo. Ale mamy w tym wszystkim również wzrastać, bo nawet jeżeli jest mechanik i fryzjer, to nie może wykonywać tylko tego mechanicznie. To ma być to jego pasja i to, co wykonuje, ma wykonywać z ducha, dosłownie z poczuciem wielkiej miłości i służby dla innego. Mam oddać mu samochód absolutnie sprawny. Mam pięknie mu włosy obciąć. To jest moja dziedzina. Kocham to robić. Na tej zasadzie. W moim świecie tak to wygląda. No, współpraca, symbioza. My jak konopiami tam też przez pewien okres tak grubo się zajmowaliśmy, teraz troszeczkę mniej, no bo tych tematów i tak dalej, w tych pulsatorach jednak trzeba więcej, to mieliśmy taką historię, że z firmami, które wszyscy mieliśmy ten sam towar, tam olejki, 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 to byliśmy przyjaciółmi. Nie było czegoś takiego, że musieliśmy konkurować, tylko każdy Tak, z każdym podsyłał sobie klientów i nie mieliśmy z tym problemu właśnie, żeby mimo, że mieliśmy wszyscy te same produkty podobne, to i tak jeden chciał z tym porozmawiać, a jeden wolał od tego kupić, bo tak mu energetycznie tak, pasowało. tak, tak. Ludzi. Dlatego też z tą wibracją uważamy na przykład też na słowa same. Ta nasza mowa, na początku było słowo, dlatego uważajmy, jakie słowa lepimy w naszych ustach tak naprawdę. Bo jak na przykład jak bezpiecznie znamy to słowo, czyli swoim Bez pieczy, bez opieki. bez opieki. Tak na przykład to też na początku nie chciałem mówić, ale kiedyś na targach nigdy nie mówiłem 100 zł. Ile to kosztuje? 500 zł. No bo tam jest zło, ty, chy. My zła nie chcemy. Tam zawsze mówimy 2 stówki, 2 dyszki, 20 PLN-ów. Nigdy już nie używamy złotych, bo jeżeli się klient waha i nie wie, czy kupić, czy nie kupić, tak mu jeszcze złem walniesz, no to tym Tak, bardziej nie będzie chciał. A jak mu no ładnie, przyjemnie, to go bardziej nie chcemy go manipulować, ale mamy też cel do osiągnięcia, tak zwana biała magia. Jeżeli znamy, jak funkcjonuje wszechświat, to możemy dzięki temu, że nauczył nas Bóg, źródło, Matka Ziemia dała nam tą informację, wiedzę, to po to, żeby ją też wykorzystywać do tworzenia nowej Ziemi. Więc na tak. te słowa też uważamy, co mówimy, tak jak bezpieczny, bez opieki. Tu jakieś tam jeszcze tego było, ale tam nie będziemy słowami teraz się zajmowali, tylko wiadomo, że najlepsze jest milczenie. Milczenie jest aurum. I tak
przykład wtedy w spokoju zamykamy się, medytujemy i podczas tego milczenia najlepiej, żeby mieć skuteczne narzędzia. Z tymi narzędziami też jest różnie, tak jak te pulsatorki, teraz już możemy powolutku zacząć. Dlaczego pulsatory zaczynaliśmy też produkować, jeżeli wiemy, że wystarczy tam ruch ręką, wyobraźnia i tak dalej. No, nie każdy ma taki bagaż doświadczeń, nie chcę mówić poziom świadomości, bo tam to duchowieństwo i ten świat ducha, tam większość też oszustów, oszołomów nie ma co opowiadać, ale każdy ma inny bagaż doświadczeń. I ten bagaż doświadczeń świadczy o twoim poziomie zrozumienia. Tak, Jak rozumiesz tą rzeczywistość, która cię otacza? No bo z tego doświadczenia to wynikło, z tego doświadczenia to wynikło. Jeżeli nie przeżyłeś tych doświadczeń, to nic tam za wiele nie wynika z twojej podróży, więc nie masz aż tak bardzo. tak, dokładnie tak, oczywiście. No więc Tak, dla jednych robimy muzykę, żeby sobie słuchali muzykę, bo w tej muzyce zawieramy wszystkie te częstotliwości, które chcemy, żeby wpływały na nas. Więc dla jednych poziomu świadomości i bagażu doświadczeń mamy muzykę, którą robimy. Dla innych mamy pulsatorki. Dla innych mamy już samą filozofię, tylko że wystarczy tak, porozmawiać, posłuchać i tak, nie trzeba nic działać. A narzędzia są potrzebne, bo na przykład, jest taki przykład fajny, chcemy zbudować dom. No i teraz rękami gołymi będziemy budować, a weźmiemy sobie młotek do budowania tego domu. No i tym młotkiem możemy pomóc sobie. Pracujemy, działamy, pomagać dzięki niemu, bo tak ręka by nas bolała, by się te gwoździe wbijać ciężko, bardzo długo by to trwało. nie No da się. więc młotek przyspiesza nam dojście do celu, zbudowanie Tak, tego domu. Ale będąc na budowie i kładąc ten młotek na ziemi, a my pojedziemy sobie do chaty, wrócimy za 2 tygodnie, a ten młotek nadal będzie leżał w tym samym miejscu. On sam nie zbuduje tego domu, nie będzie skakał. To jest tylko narzędzie, które nam pomaga wykonać pracę. Czyli tą pracę nadal my musimy wykonywać, powinniśmy, bo nic człowiek nie musi na planecie, ale pracę powinniśmy my wykonywać przy pomocy jak najlepszego narzędzia. Im lepsze, skuteczniejsze narzędzie, młotek plazmowy, już nie musisz machać, tylko ustawiasz sobie moc, dotykasz, on tam rozwala. Więc im lepsze narzędzie, tym lepiej. Dlatego doszliśmy do tego, że stworzyliśmy ten biorezonans domowy, który nie wymaga elektrod. Można go sobie, tak jak tu sobie siedzimy, pulsatorek sobie chodzi, ja rękami mogę pomachać troszeczkę, a nie jestem uziemiony i dłonie nie trzymają cały czas, jak ostatnio mówi, że w nocy jakieś babki miały trzymać, powypadało z tych dłoni te elektrody, mówi, dobrze, że ten pulsatorek, bo przy okazji leży sobie skutecznie przeprowadzona rzecz. Trzeba pamiętać też, że niektórzy, tak jak do pieniędzy kiedyś mieliśmy odrazę, z tymi narzędziami jesteśmy to tym młotkiem, w którym ja na przykład wezmę ten młoteczek, wyrzeźbię ładną rzeźbę. Zrobię 5 dni, będę rzeźbił, żłobił, położę ten młotek, pójdę sobie coś zjeść. W tym samym czasie przyjdzie ktoś, chwyci ten młotek i zrobi rozwali mi tą rzeźbę, tak, położy i pójdzie dalej. tak, Tym samym narzędziem byliśmy w stanie zbudować coś pięknego i tą piękną rzecz rozwalić, drobny mak, zostawić pogorzelisko. Tak samo jest z pieniędzmi. Możemy albo zbudować burdel, albo szkołę. I to tak. tylko w naszych intencji, jak my wykorzystamy te narzędzia, których mamy, powinniśmy mieć pod dostatkiem i są już, to tylko umiejętnie wykorzystywać i wyrzucić te programy z głowy. Trzeba zasłużyć, trzeba bardzo mocno zapracować. Jednym się należy, Bo innym wiesz, się bo nie należy. tylko narody bogacą się ciężką pracą i takie tam. Dlaczego? To ma być łatwe, lekkie i przyjemne. Do tego mamy dojść. Tutaj poruszasz też kwestię pieniędzy. Jest wiele niezrozumień. Ja kiedyś też nie rozumiałem tego tematu pieniądza. Pieniądz jest zły, pieniądz jest B, pieniądz taki, siaki. Nie, to jest tylko narzędzie. Zresztą chyba niedługo opublikuję też audycję na temat tak zwanej postawosklerozy. Znaczy generalnie kto nie osiągnie żadnych sukcesów w życiu, ludzie, którzy mają pewne paradygmaty niewłaściwe w swoich głowach, między innymi na temat pieniądza. Wielu z nas chce mieć pieniądze, a jednocześnie nie odpycha, bo tak w rodzinach nauczono, bo pieniądz jest zły, pieniądz rodzi nieszczęście. Jakie pieniądze? Jakie nieszczęścia? Pytanie, co ty z tym młotkiem zrobisz? Co z tą siekierą zrobisz? Co z tym nożem zrobisz? Mhm.
To z patelnią zrobisz, bo możesz patelnią rąbnąć w łeb faceta, a możesz sobie usmażyć jajeczko i usmażyć dla wielu innych. A więc to nie są, nie narzędzia są złe, tylko nasze wyobrażenia, to w jakim świecie my po prostu żyjemy, co my robimy. Czy mamy destrukcyjne myśli, czy mamy myśli budujące. To jest istota. I tutaj Dominik, ponieważ już jest 50 któraś minuta, wiesz co, będziemy kończyć, trzeba byłoby to spiąć pewną klamrą, bo cały czas mówimy o zdrowiu, ale zobaczcie, że to pozornie tylko to, o czym było, o czym rozmawiamy, pozornie jakby nie, no, odbiega od tego tematu ze zdrowiem i tak dalej. Nie, jesteśmy ciągle w zdrowiu. Dlaczego? Dlatego, że kiedy dochodzi do choroby, kiedy cielesnej, somatycznej, kiedy pojawił się problem, on się pojawił w naszym ciele emocjonalnym, duchowym i tak dalej, nic nie zrobiliśmy z tym, więc się tak jakby przyczyny tej choroby zbliżyły się, nic dalej nie robiliśmy, bo nie zauważyliśmy, aż musiało w to wejść w ciało, trzepnąć mocno nas, wtedy ale co się stało? Co ja takiego zrobiłem? Za co mnie, Panie Boże, karzesz? Nie. Ja za nic cię nie karzę, człowieku, tylko ponosisz konsekwencje własnego skutki postępowania. Nic wcześniej nie zrobiłeś. Przykład z tą nogą. Może kopałeś albo miałeś ochotę skopać komuś tyłeczki z przeproszeniem, to ta noga nie do tego służy. Tak prawdę mówiąc. Dobra, zepnijmy to. Tak jest, no to więc Była mowa o trzeciej medycynie. tak jest, to więc jeszcze z tym, bo fajna rzecz z tym pieniędzmi, z tym Jezusem, z tym złotem, aurum, przepraszam, co dostał w darze nasz Jezusek kochany? 3 rzeczy. Mirrę, kadzidło i aurum. Mirra, żywica z drzew zebrana, niech chroni i leczy niebiańskiego Pana. Opieka i zdrowie. Kadzidło po to, żeby móc odpocząć, zrelaksować się. I aurum po to, żeby się nie zmagać z biedą, a móc spełniać swoje przeznaczenie. Żeby Tu nam na mateczce Ziemi, na planecie materii. O to właśnie chodzi. Dlatego tak nam próbują to pozabierać. Tylko chodzi o utrzymanie tej równowagi, ekwilibrium, duch i materia. Przesunięcie tylko w materię, spadek w przepaść. Przesunięcie tylko w ducha, spadek w przepaść. Otrzymaliśmy materialne ciała i trzeba dbać o jedno i ducha, i trzeba dbać o jedno i drugie. Tu stoimy po środku. Nie należy przesuwać się ani w jedną, ani w drugą stronę. Ekwilibrium, równowaga, czasami nas zachwieje, to trzeba trzymać tą równowagę. No, panie, taka zagadka była. Ciało ma ducha, czy dusza ma ciało? Mają siebie nawzajem, bo to podchwytliwa zagadka, równowaga, słowo klucz, mamy siebie nawzajem. No więc podsumowując klamrą to całe nasze przedsięwzięcie, mamy narzędzia, młotki plazmowe, które dzięki tym wydarzeniom, dzięki tej trzeciej medycynie naszej kochanej spełniają zarąbistą dopełnienie, pomoc w tym edukowaniu, w tym rozwijaniu swojej samoleczenia, swojej umiejętności samoleczenia. A to jest piękny przyjaciel, to może w ogóle w trzecim następnym wydarzeniu, odcinku sobie zaczniemy opowiadać dokładnie, jakie są możliwości i ciekawe rozwiązania właśnie, żeby zastosować sobie ten pulsator i jak dzięki niemu nauczyć się właśnie funkcjonować. Ale wyjąłeś to mi gdzieś tam z myśli, z mojego pola ściągnąć, dlatego że tylko chciałem skończyć, chciałem doczekać, abyś skończył wypowiedź i poprosić się o trzecią tą rozmowę, żebyś dokładnie opowiedział o tych swoich pulsatorkach, jak one działają, jak je uruchamiać, jak je wykorzystywać i tak dalej. I popatrz, zgadujemy się co do joty. Tak się domyśliłem, bo jak mamy kończyć, a generalnie zaczęliśmy ten odcinek o tym, żeby o tym porozmawiać, no to mówię, chyba nie zdążyliśmy generalnie, także znowu się automatycznie nam przeciągnie. No tak to jest, jak się rozmawia, otwarte umysły się włączą, to samo się płynie. Tak, ja nawet nie wiem, kiedy to minęło. Popatrz, już mamy godzinę, a ja nie wiem, jak nasi goście, nie wiem, jak wy, kochani, czy wam się to nie dłuży,
czy nie wyłączacie przedwcześnie, ale ja nawet nie miałem pojęcia, że już godzina upłynęła praktycznie tej naszej rozmowy. Dajcie znać nam, czy krócej, czy dłużej, bo ja na przykład w ogóle nie mam tu miernika, licznika i dla mnie to tam No ja widzę. 20 minut może albo pół Tak, godziny. tak, tak. Coś Takie tam. ciąg. Tak No. jest, dobrze. No Dobra, to fajnie, dla tylu, Dominik. No dla mnie to jest naprawdę niezwykła rozmowa, niezwykłe spotkanie z tobą. Mam nadzieję dla naszych gości. Słuchajcie, kochani, będziemy kończyć, bo już to naprawdę ponad godzinka. E, I jak zwykle, jeżeli audycja wam się podobała, odkryliście w Dominiku kogoś, coś wspaniałego, nową wartość, człowieka, który przekazuje wam ogromną wiedzę, bo przekazuje, to proszę o lajki pod tą audycją, ewentualnie jakieś wasze odniesienia, jakieś komentarze, ale też dzielenie się ze znajomymi, z bliskimi tą informacją, o przekazywanie linków, ale też wejdźcie na stronę internetową Dominika, trójbieg.com, znaczy polskie litery, tylko, znaczy polskie litery, bez polskich liter chciałem powiedzieć, trojbieg.com, ale link do tej strony ja zamieszczam w opisie audycji. Myślę, że warto poszperać, zaznajomić się, zobaczyć, co Dominik oferuje w różnych sferach. Nie tylko chodzi o pulsatory, chociaż one te również, ale w sensie muzyki, w sensie przekazu duchowego. Bardzo Wam dziękuję. Dominikowi oczywiście przede wszystkim za tą naszą rozmowę i Wam wszystkim, którzy żeście byli, z cierpliwością wysłuchaliście tego. I cóż, do zobaczenia, do następnej audycji. Trzymajcie się, najlepszego dla Wam Królewska, życzymy. trzymajcie się, Jestem dziękuję pewien, że Ci bardzo. Dominik również. Dzięki Ci wielkie. Zdrówka. Dobra, to na razie, papatki, cześć.